Proszę Państwa, jeżeli czy można zadać pytania albo podzielić się jakąś refleksją z własnego oglądu, proszę, Błażej Hrabkowicz. Już, okej. Ja chciałbym zrobić i to, podzielić się taką małą refleksją i zadać pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli oddzielimy ten film od tamtego kontekstu społeczno-politycznego, to coś, co gdzieś tam jest jakoś uniwersalne politycznie dla mnie jest i też chciałbym, oczywiście też to jest po części pytanie do panów, czy panowie się zgadzają, taki paradoks pewnego kontaktu i braku kontaktu jednocześnie mamy z władzą, tak? To znaczy oni są zamknięci w tym domu, jedyny dostęp do rządu, do komunikatów rządu mają przez media, przez telewizję, a mimo to wierzą temu bezgranicznie i tylko na tym i na tych informacjach opierają jakąkolwiek nadzieję na przetrwanie. I to jest refleksja, natomiast pytanie, chciałem zapytać, jak polityczne interpretacje tego filmu się zmieniały przez lata? W jaki sposób właśnie on był interpretowany politycznie? Czy to się właśnie, podejrzewam, że się pewnie zmieniało wraz z tym, jak się czasy zmieniały? Więc takie dwie kwestie ode mnie. Okay. Dziękuję bardzo. First of a reflection on the movie that we just saw, that the viewer thinks that if you are looking for something sort of universally political about it, that even if you sort of detach it from the original context of the time, it would be basically the sort of relationship that the people have to power, to figures of authority, because they are locked into this, tiny little home, and basically they rely on on mass communication. I mean, on TV and on the news, on the radio, and they sort of have no other way but to believe what they hear and what they see. So that would be first part of sort of the reflection after seeing the movie. And the question part is how political interpretations of that film changed over the years. How would you say since it opened? I think it's probably easier to see the aspects of race and racism in the film now. It was clear to a lot of people at the time, but it was not the kind of thing that you would expect to find in every review, particularly because the film doesn't allude to it in the dialogue, really. It's much more about the fact of the, of the lead character being black. But it seems to me that that aspect of it, again, was because it was a kind of, in a way, sometimes the most powerful political statement can be the implicit kind, because it's almost like it's ingrained in the film, but it's not something that it's not a preachy film at all. Right. No, wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy na pewno łatwiej jest dostrzec ten wymiar dotyczący kwestii rasowych, dlatego że wówczas, kiedy ten film pojawił się w kinach, nie wszyscy pisali o tym wymiarze rasowym, głównie dlatego, że jakby nie jest to stematyzowane w samym filmie, znaczy nie pojawia się ta kwestia w dialogach, jest to bardziej na poziomie obsady, to znaczy tego, że główny bohater tego filmu jest właśnie czarnoskóry, ale moim zdaniem właśnie często bywa w ten sposób, że najsilniejsze znaczenia polityczne jakiegoś filmu to są te znaczenia, które są w nim zawarte implicytnie, a nie to, co jest jakby głośno wypowiedziane, tylko to, co jest wewnętrznie w tym filmie obecne. I want to add that the point you made about the attitude towards the media in the movie is very well taken, because now it's almost expected that mainstream movies, mainstream American movies, will have an extremely cynical or ironic attitude about the media. But in 1968, that was definitely an attitude that was coming from the margins. To be that disrespectful and to ridicule the authority of the televised image was something that was quite rare and was not a mainstream thought, and was one of the things that set the film apart at the time. Bardzo bym się zgodził z tym, co zostało tutaj powiedziane na temat właśnie stosunku, jaki jest ujawniony do mediów. W dzisiejszym amerykańskim kinie mainstreamowym przyjmuje się prawie jako oczywistość właśnie taki bardzo ironiczny stosunek do mediów masowego przekazu. Natomiast
tamtym kontekście, w kontekście tamtego czasu, właśnie owa ironia w stosunku do tego oficjalnego przekazu absolutnie nie była częścią mainstreamu, była czymś właśnie, co musiało przyjść jakby z marginesów, czyli z tej niezależnej produkcji, jaką był film Romero. One thing I wanted to add, which I think is very interesting about the connection of Romero to the media, is the fact that of all of the major figures of directors filmmakers who grew out of midnight movies, Romero is the only one who's never become a mainstream personality. Unlike John Waters, unlike David Lynch, he's not a kind of person who you would ever see as a guest on a TV program. Right. No chciałem jeszcze dodać a propos właśnie tego medialnego wymiaru, że jest interesujące, że George Romero jest jedynym spośród twórców Midnight Movies tego nurtu, który nie stał się osobowością medialną, w przeciwieństwie do Johna Watersa czy na przykład Davida Lyncha. Romero to nie jest ktoś, kogo by się można spodziewać, że na przykład zobaczy się go właśnie udzielającego wywiadu w telewizji czy w talk show'le, nie jest osobowością medialną.